Są takie marki, które kiedyś były jak tanie wino. Były dobre, bo były tanie, ale z biegiem czasu ewoluowały do tego stopnia, że dzisiaj nie można o nich powiedzieć, że są tanie, ale na pewno można powiedzieć, że są już dobre. Tak dobre, że są bestsellerami w rankingach sprzedaży. I dzisiaj jedno z takich aut. Kia Sportage po liftingu. Bestseller w swojej kategorii, czyli kompaktowych SUV-ów. Kiedy 30 lat temu Sportage zadebiutował w Europie, to wszyscy płakali ze śmiechu, że nieznana koreańska marka próbuje dochrapać się na starym kontynencie tytułu samochodu dla ludu. I rzeczywiście Sportage, ten pierwszy sprzed 30 lat, można powiedzieć, że był protoplastą dzisiejszych SUV-ów. Natomiast poza tym, że miał napęd na 4 koła i rzeczywiście dosyć dobrze radził sobie w terenie, w dodatku zbudowany był na ramię, no to nie wyróżniał się absolutnie niczym, bo miał słabe silniki, był tandetnie zrobiony w zasadzie z tego, co Koreańczycy znaleźli na wysypisku śmieci. A dzisiaj to jest najchętniej kupowane auto w segmencie C SUV-ów. Co o tym zdecydowało? Przede wszystkim wygląd, bo już i wcześniejsza generacja, i ta generacja, ale przed liftingiem, naprawdę robiła wrażenie swoim designem. Tutaj mamy świeżutki lifting, do tego stopnia świeży, że prawdopodobnie będzie to jeden z pierwszych testów na polskim YouTubie. Co się zmieniło? Zmienił się cały przód samochodu, przede wszystkim reflektory, które teraz nawiązują choćby do elektrycznego EV9 czy do EV3. Mamy tak zwane Star Map, tak to nazywają w Kii, czyli LEDy, które świecą tutaj w ten sposób, o, te do jazdy dziennej, a oprócz tego widzicie tutaj soczewki reflektorów, które są adaptacyjne, bo mamy wersję Business Line, w której te reflektory są standardem, w niższych wersjach są po prostu LEDowe. Zmienił się cały ten tutaj zderzak, łącznie z wykończeniem, łącznie z tym, jak wygląda osłona chłodnicy. Co jeszcze się zmieniło? Mamy nowe kolory, to jest jeden z nich, mamy nowe rodzaje felg, wzory felg, 18-calowe wersji Business Line, w Pchewie mamy 19-calowe i 19 to już jest największy rozmiar, jaki można tutaj mieć. Z tyłu zmieniła się grafika tylnych lamp i przebudowany został dolny zderzak. Natomiast prawdą jest, że dzięki tym elementom, czyli nowej grafice tylnych lamp i temu całkowicie nowemu przodowi, bardzo łatwo jest odróżnić wersję poliftingową od tej przedliftingowej. Zmiany częściowo nastąpiły też pod maską, ale nie w naszym egzemplarzu, bo w naszym egzemplarzu mamy absolutną podstawę i tą podstawą jest silnik o pojemności 1.6 o znaczeniu TGDI i ma tylko 150 koni mechanicznych i jedynie 250 Nm. Standardowo wyposażony jest w 6-biegowy manual, natomiast my mamy dodatkowo skrzynię 7DCT, czyli 7-biegową, dwusprzęgłową, oczywiście automat. Ta wersja 150-konna jest dostępna wyłącznie z napędem naprzód. Co ciekawe, dopłata do tego 7DCT kiedyś wynosiła 7-8 tysięcy złotych, a teraz Kia życzy sobie 13 koła za to, żebyście mieli dwusprzęgłowy automat. Sporo. Jeszcze więcej trzeba dopłacić, jeżeli chcecie mieć wersję AWD, czyli z napędem na 4 koła, bo około 17-18 tysięcy złotych, ale wówczas macie nie tylko dodatkowo napędzaną tylną oś, tylko macie również dodatkowych 30 koni mechanicznych, ale newtonometrów już niewiele więcej, bo tylko 13 więcej, równo 263. No ale my musimy zadowolić się absolutną podstawą, czyli 150 koni mechanicznych, skrzynia 7DCT akurat, to jest dodatek i napęd wyłącznie naprzód, ale jeżeli chodzi o wyposażenie, to akurat z tym silnikiem to jest najwyższa wersja Business Line, która ma w zasadzie wszystko, co potem zobaczycie sobie w środku. Wymiary po liftingu praktycznie się nie zmieniły. Auto ma 4,54 m długości i skrywa podobno bardzo przestronny bagażnik, bo ma według danych fabrycznych niemal 600 litrów pojemności, ale szczerze mówiąc, jak na niego patrzę, to tych 600 litrów absolutnie nie widzę. Możliwe, że przyjęli, że te 600 litrów to w momencie, kiedy całkowicie pionowo ustawimy tę kanapę, ale przecież nikt tak jeździł nie będzie, więc musimy sobie delikatnie ją pochylić, tak
żebyśmy jadąc z bagażami mieli też wygodną pozycję, bo co wam po tym, że włożycie 2 plecaki więcej, jak będziecie musieli siedzieć jak na ławce w parku, całkowicie spionizowani. To, co możemy zrobić, to możemy sobie obniżyć nieco podłogę bagażnika, ale też nie jakoś spektakularnie, bo po pierwsze, tutaj mamy koło zapasowe w naszym egzemplarzu, po drugie jeszcze są punkty mocowania, na przykład lewarka do podnoszenia, poza tym mamy jeszcze na przykład wzmacniacz systemu audio, więc jak obniżymy tę podłogę, to po pierwsze tutaj dosłownie o 4 cm, może 5 pojechała nam w dół, a po drugie tutaj jest taka delikatna pochyłość wynikająca z tego, że nie wiedzieć czemu te szyny, zobaczcie, poprowadzono pod kątem. Przecież mogłaby śmiało być ta szyna wypłaszczona i w niczym by nam to nie przeszkadzało, no chyba żeby delikatnie wadziła tutaj o mocowania tych tylnych foteli, no ale no, nadal nie widzę tutaj tych 600 litrów. No ale zobaczmy, może to tylko wrażenie. No cóż, tu walizka nam nie wejdzie w ten sposób. Można spróbować ją umieścić w ten sposób, ale nadal nie wchodzi nam pod roletę. Spróbujemy z tą ciutkę mniejszą. Ta już będzie ok, czyli tutaj nam wchodzi delikatnie pod roletkę. To w porządku. Ta druga, jak ją umieścimy tu, to pod roletkę nam nie wejdzie. No ale powiedzmy, że na siłę. Jak to przesuniemy, tak? O, dobra. Zmieściły nam się tutaj 2 nasze duże walizki. Tu zostało jeszcze miejsce na 1 plecak, tu zostało miejsce na drugi plecak. 2 duże nasze standardowe walizki weszły. Czy nam się to zamknie? Zamknie się bez najmniejszego problemu i wszystko mamy schowane pod roletą. Niemniej lepiej będzie tę przestrzeń wypełniać zdecydowanie walizkami miękkimi albo mniejszymi, materiałowymi, kabinówkami, czymś takim. No bo nawet jak mamy obniżoną podłogę bagażnika, to ta roletka nieco nam przeszkadza. Jak wymontujemy roletkę, to możemy spróbować umieścić te walizki w ten sposób, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby nam się to zamknęło, bo tylna klapa nam i tylna szyba nieco opadają, więc będą nam walizki wadziły, a już na pewno kierowca nie będzie miał widoczności do tyłu żadnej. O, zamknęło się. Zmieściło się, chociaż ta walizka już dotyka szyby i ta materiałowa również. Kierowca nic nie widzi do tyłu, bo walizki całkowicie zasłaniają mu widok w lusterku wstecznym, ale od bidy jeszcze możemy jedną walizkę schować, tam poupychać jakieś plecaki. No nie, definitywnie nie jest to 600 litrów samej pojemności bagażnika. Moim zdaniem zostało to wymierzone po pierwsze z całkowicie spionizowaną kanapą z tyłu i wtedy ok, więcej nam tu wejdzie, ale pozycja będzie tak niewygodna dla osób siedzących z tyłu, że nie ma mowy, żeby tak przejechać dłuższy dystans i jednocześnie zostało zmierzone aż do sufitu. Niemniej no, dla 4-osobowej rodziny na jakiś wakacyjny wypad to pewnie się dadzą radę tutaj pomieścić. Kanapa tylna składana bardzo fajnie, bo w proporcjach 40-20-40, więc przewieziemy dłuższe przedmioty składając środkową część. Dodatkowo możemy złożyć sobie całą tę część i drugą również z poziomu bagażnika, co lubimy i co jest fajne. Bardzo praktyczne, bo nie musimy lecieć tam do przodu. O, widzicie, teraz jest maksymalnie spionizowana i tak to wygląda. I z tej pozycji też można ją pochylić. To fajnie. No, powiedzmy, no dobra, wtedy może było nawet ciut za bardzo pochylone, ale sprawdzimy to, jak będziemy siedzieli tam na kanapie z tyłu. 2 haczyki. Mocowanie oczywiście rolety, gniazdo, nie USB, przepraszam bardzo, tylko gniazdo zapalniczki, tu haczyk montażowy i tu haczyk montażowy, które razem z tymi dolnymi powodują, że możecie tutaj założyć sobie jakąś siateczkę i w środku niej przewozić na przykład zakupy, co mocno ułatwia transport takich rzeczy, bo one nie poniewierają się po bagażniku, nie latają. Jak na 4,50 m długości samochodu jest ok, natomiast są też tacy, którzy potrafią zrobić to lepiej. Elektryczna klapa bagażnika, seryjna w Business Line. Elektryczne fotele też są standardowe w wersji Business Line i najważniejsze, że mają regulację wysokości, a naprawdę nie jest to oczywiste w samochodach japońskich, koreańskich, chińskich. Nawet kołyskę można sobie tutaj zrobić. Troszkę krótkie siedzisko mogłoby być jak dla mnie nieco wydłużone, ale i tak jest o niebo lepiej niż dawniej bywało w tych samochodach koreańskich. Miejsca nad głową sporo, miejsca na boki również, na kolana mam, bo deska jest tak wyprofilowana, że i wygodnie mi tam trzymać nogi i na kolana mam miejsce. Tak siedzę i tak mogę jechać dłuższy dystans. Pytanie, jak będzie miał ten, co siedzi za mną. Teraz mam
oparcie tej kanapy prawie w pionie. No to wyobrażacie sobie takie jechać dłuższy dystans? No nikogo do tego nie zmusicie, to już będzie podpadało pod jakiś paragraf o znęcanie się. 2 km to jest maks. Żeby jechać wygodnie, no to powiedzmy, o tak, muszę mieć to oparcie pochylone i jest znośnie, ale mam jeszcze sporo zapasu, mogę sobie je pochylić w ten sposób i już generalnie to w ogóle mam prawie półleżącą pozycję. Niestety wada jest taka, przy mnie, mówię o mnie, że jestem wysoki, w związku z czym nawet jak chcę oprzeć tu teraz głowę o zagłówek, to nie mogę tego zrobić, bo zobaczcie, tutaj jest mocowanie pasu bezpieczeństwa dla środkowego siedziska i opieram o to po prostu głowę. Z tej strony jest inaczej, bo tu nie ma żadnego mocowania, więc jak tu usiądę, to będzie znacznie wygodniej, jeżeli chodzi o oparcie głowy. O, tutaj już mogę sobie trzymać głowę normalnie i naturalnie na zagłówku. Więc jak usiądę tutaj za pasażerem, to tak super nie ma, bo tutaj ten garb mi przeszkadza na suficie, ale jak troszkę sobie wyprostuję, o nawet o tak, to zobaczcie, to już jest bardzo w porządku. Ilość miejsca na stopy super, na kolana, biorąc pod uwagę, że samochód ma 4,54 m długości, więc to jest naprawdę kompaktowy wymiar, to jest sporo tego miejsca. Więc jak tutaj usiądą dzieciaki, nawet nastolatkowie, którzy mają po 1,70 m wzrostu, czy 70 parę, to będzie im tutaj wygodnie nawet wtedy, kiedy tam siedzi osoba 1,90 m ponad. Więc naprawdę jest dobrze, jak na tę klasę samochodu, powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. Sprytnie umieszczone USB-C w oparciach przednich foteli, więc każdy pasażer ma tutaj swoje USB, tu jakaś półeczka, tutaj nawiewy, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, ale jest bardzo przyjemna tapicerka, która jest skórzano alkantarowa, tak to nazwijmy, bo jest tutaj zamszyk, a tutaj skóra, dodatkowo perforowana, przednie fotele też są perforowane, bo w Business Line mają również wentylację. O składanej środkowej części powiedzieliśmy. Podłokietnik też jest na wysokości właściwej umieszczony, mógłby być ciut wydłużony, ale i tak jest bardzo dobrze. Ma 2 mocowania na kubek w takim miejscu, że możecie trzymać i łokieć i jednocześnie mieć tutaj kubek. Więc jedno nie wyklucza drugiego, jeszcze takie sprytne haczyki, a nawet takie sprytne uchwyty, żeby powiesić choćby kurtkę sobie tutaj w tym miejscu, albo umieścić iPada, ewentualnie jakiś inny tablet, bo on jest wygumowany tutaj od wewnątrz, więc nawet będzie przytrzymywał czy to koszulę, czy będzie przytrzymywał jakiś tablet, ale w tablecie jednocześnie ograniczy nieco widoczność dolnej części ekranu. Dosyć niski ten próg środkowy, i dosyć ma tutaj dużo miejsca, może nie na taką moją stopę w rozmiarze 47, ale na pewno na mniejsze kobiece stópki albo dziecięce stópki, co pozwoli dodatkowo trzecią osobę na tylnej kanapie po środku przewieźć, ale też nie na zbyt długie dystanse raczej. Wykończenie z jednej strony fajne bardzo takie wstaweczki o ładnej fakturze, ładnej strukturze. Bardzo ładne klamki ze zmatowionym delikatnie aluminium, choć pewnie są plastikowe. Miękki podłokietnik i to w porządku, ale z drugiej strony pod szybie już plastikowe, to miękkie, a tutaj jest mało miejsca. Wejdzie w zasadzie w tę kieszeń tylko plastikowa butelka półlitrowa, ewentualnie jakieś graty. Fajne jest to, że drzwi dosyć szeroko się otwierają i że całe zasłaniają nam tutaj próg. Jest tutaj uszczelka, w związku z czym chroni ona przed błotem, piachem, wodą, więc można śmiało wysiadać bez obaw o utytłanie sobie dolnej partii ciuchów. Z przodu już mamy nieco lepsze wykończenie, ponieważ tutaj mamy miękki materiał i bardzo przyjemny w dotyku. I tu jest mięciutko, cała ta część. Plastiki są bardzo dobrej jakości, ale z drugiej strony podłokietnik, chociaż jest miękki, to powiem Wam, że nie jest dosyć wąski. Przez to, że zrobiono tutaj kieszeń, to ma to swoje plusy, bo to jest tak na dobrą sprawę dodatkowy schowek, w który możecie sobie wrzucić fajki, chusteczkę higieniczną, cokolwiek, ale z drugiej strony jak trzymacie tutaj łokieć, to trzymacie w tej dziurze, więc nie jest to jakoś super wygodne. Ja bym wolał, żeby to było po prostu większą powierzchnię, miało do trzymania łokcia. Tu już ciut większe butelki nam wejdą, ciut więcej szpargałów, bo jakieś graty i tutaj właśnie choćby bidon nam wejdzie, ale generalnie jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę nie ma się czego przyczepić. Ani jeżeli chodzi o materiały, ani o to, jak to wszystko zostało ze sobą spasowane. Nawet head-up jest w wersji Business Line i zobaczcie, nawet ten head-up jest owszem plastikiem,
cały, otoczony, obity, natomiast jest to plastik z fajną strukturą, z fajną fakturą i bardzo dobrze zmontowany, a to wszystko tutaj jest mięciutkie, łącznie z tym, że ten szef, który widzicie tutaj na desce rozdzielczej, jest szwem, który jest z prawdziwej nici zrobiony. Za coś takiego choćby w BMW, w Audi czy w każdej innej marce premium dopłaca się kilka tysięcy złotych, nawet jeżeli jest to sztuczna skóra, a tutaj mamy to w standardzie. Lifting zmienił też trochę, może nie dużo, ale trochę we wnętrzu. Przede wszystkim pojawiła się nowa dwuramienna kierownica, która jest bardzo ładna, delikatnie spłaszczona od góry i od dołu, ale nie tak, żeby przeszkadzała Wam w płynnych ruchach. Dwa ekrany 12,5 cala, 12,5 cala, pozostały dokładnie te same, są ze sobą połączone jedną taflą szkła, delikatnie zakrzywione, bardzo ładnie wyglądają. Pojawiło się trochę moim zdaniem nowych materiałów. Fajnie, że tutaj nie mamy piano, tylko mamy dokładnie to samo wykończenie, co na przykład tutaj z boku wokół klamek. Ono pojawia się również na całej szerokości deski rozdzielczej. Jest bardzo przyjemne, ładne, fajne w dotyku. Plastiki pojawiają się od linii kolan, tak mniej więcej, ale są, tak jak już wcześniej wspomniałem, o fajnej fakturze, dobrej jakości, porządnie to wszystko jest zmontowane i to jest naprawdę duży plus, bo zobaczcie, nawet ten ekran, on nie jest samym w sobie ekranem, on jest przymocowany tam z tyłu do deski rozdzielczej i nie drgnie nawet o mikrometr, więc jeżeli naprawdę chodzi o jakość tego wszystkiego, to jest lepiej niż dobrze. Jest świetnie, bym powiedział. Mnie osobiście bardzo podoba się tutaj ten panel jednocześnie i klimatyzacji, i sterowania niektórymi multimediami, ponieważ nim sobie przełączacie. Teraz mam klimatyzację i obsługę pokrętłami temperatury, choćby mogę sobie różne inne funkcje klimatyzacji ustawiać, zwiększać, zmniejszać automatyczną pracę wentylatorów, ale jeżeli przejdę sobie w multimedia, to już steruję sobie głośnością, przeskakiwaniem tak naprawdę pomiędzy poszczególnymi funkcjami, jeżeli chodzi o mapy, jeżeli chodzi o media, audio, ustawienia choćby, a tutaj mogę sobie jeszcze dodatkowo na przykład dostroić radio, więc naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Nowy mamy, znaczy może nie tyle do końca nowy, co też zaktualizowane te multimedia tutaj, które są bardzo czytelne, jednocześnie wygląda to i elegancko, i nowocześnie, a z drugiej strony jest bardzo czytelne w obsłudze. Nie ma tu zbyt wielu kolorów, więc Was nie przytłacza. Nie ma tutaj przerostu formy nad treścią, tak bym powiedział. Tylko to wszystko jest czytelne, bardzo ładne, dobrze wygląda. W wersji Business Line macie już cyfrowy kluczyk, czyli podchodzicie tylko do samochodu z telefonem w kieszeni, on Wam się odpala i uruchamia. Dodatkowo możecie wgrywać własne aplikacje, na przykład choćby YouTube'a, po to, żebyście, tylko trzeba by się tutaj jeszcze zalogować, po to, żebyście na przykład na postoju mogli sobie bezpośrednio na ekranie oglądać filmy. Jednocześnie fajnie, że pozostały przyciski klasyczne do wielu funkcji, choćby ogrzewanie fotela, choćby wentylacja fotela, choćby ogrzewanie kierownicy, choćby te podstawowe funkcje samochodu, czyli wyłączanie systemu start-stop, czujników parkowania, kamery możecie sobie stąd uruchomić, oczywiście one już są 360 stopni, widzicie tutaj jak to ładnie wygląda, auto hold do tego, jednocześnie jeszcze asystenta zjazdu ze wzniesienia, żeby utrzymywał daną prędkość. To odsuwacie, macie ładowarkę indukcyjną, w fajnym miejscu, możecie zasłonić telefon, jak nie chcecie na niego patrzeć, możecie sobie otworzyć dwa gniazda USB-C, przy czym to, jak tutaj widzicie, ma dwie funkcje. Albo funkcję tylko ładowania, albo jak ją zmienicie, to podłączacie się i też macie Apple CarPlay tylko po kablu, albo Android Auto. Dwa uchwyty na kubki. Też sprytne rozwiązanie bardzo, bo jak to sobie złożycie, to macie po prostu przestrzeń na jakieś inne graty, na jakieś większe przedmioty, ale jak je naciśniecie te przyciski, to robią się tradycyjne uchwyty na kubki. Tu jakaś półeczka, dosyć, to takiej średniej wielkości, może nie dosyć dużo, ale średniej wielkości schowek w podłokietniku, za to z gniazdem do zapalniczki. Szkoda, że podłokietnik nie reguluje się w żadnym kierunku, ani na wysokość, ani wzdłużnie, żebyśmy mogli jakąś idealną pozycję dla siebie dobrać. Sam fotel elektrycznie sterowany, tak samo jak fotel pasażera, można zrobić kołyskę, brakuje mi jedynie trochę lepszego podparcia na uda, ale jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, to jest bardzo wygodna, szeroki zakres regulacji tej kierownicy, zarówno jeżeli chodzi o górę, dół, jak i do przodu i do tyłu, czyli wzdłużnej i na wysokość. I bardzo czytelne
Tutaj klawisze na samej kierownicy i same zegary też nie pozostawiają wiele do życzenia, chociaż akurat nie mają zbyt wielu grafik, bo de facto tylko jak zmieniacie tryby jazdy, to one się zmieniają i to zmieniają głównie swoją kolorystykę, ale nie to, co wskazują, chyba że będziemy mieli możliwość zmiany tego w ustawieniach. Zaraz zobaczymy. Ustawienia. Układ graficzny. Proszę, jakie to jest wszystko dobrze opisane. O, układy graficzne macie, zobaczcie. Kia, Disney, Marvel. Można sobie wybierać różne... Ja cię kręcę, co oni tu porobili. A, wgrywa się. Dobra, zostawmy to. Układy graficzne z myszką Miki. No jak 5-latek siędzie za kierownicą, to na pewno mu się to spodoba. Styl wyświetlania. Można sobie zmieniać, proszę bardzo, tylko z ekranu tego głównego, a nie tutaj. I teraz bliższe są takim klasycznym zegarom i wygląda to fajnie. No i jeszcze mamy styl motywu albo właśnie zgodny z trybem jazdy, albo sobie wybieramy domyślnie jeden z 3, ale one zmieniają tylko kolorystykę wtedy. No i jeszcze mamy wygaszacze ekranu, podział ekranu można sobie tutaj zmienić, tego głównego, więc możliwości jest naprawdę dużo i robiłem to pierwszy raz i zobaczcie, od razu trafiłem we wszystko i to jest właśnie zaleta tego systemu, że on jest bardzo prosty w obsłudze. No nie spodziewam się oszałamiających osiągów, bo już same dane fabryczne wskazują na to, że to raczej samochód dla ludzi o spokojnym usposobieniu, bo 9,4 sekundy do setki. Co ciekawe, wersja 180-konna jest nawet ciut wolniejsza, to dlatego, że jest cięższa i ma napęd na 4 koła. Więc ma 30 koni więcej, ale trochę więcej bagażu na sobie dźwiga, no natomiast jak komuś zależy na napędzie na 4 koła, no to taką AWD też ma do dyspozycji. Wówczas ten napęd jest rozwiązywany przez sprzęgło typu Haldex, czyli do 50% może trafić na tył i mocy i momentu obrotowego. Są jeszcze dwie hybrydy do wyboru. Jedna klasyczna hybryda, a druga plug-in. I po liftingu to w nich najwięcej się zmieniło, ponieważ zmieniono tam przekładnie hybrydowe, zmieniono tam silniki elektryczne i efekt jest taki, że obie te wersje są mocniejsze niż poprzednie. Ten plug-in ma niemal 300 koni. 288, więc jest najmocniejszym sportydżem w historii. Zawieszenie. Klasyczne. Czyli nie mamy tutaj żadnych aktywnych zawieszeń, to można sobie tylko dobrać do GT Line'a. Natomiast tutaj mamy po prostu standardowe, wielowahaczowe z tyłu, z przodu MacPherson i powiem Wam, że to jest jedna z mocniejszych stron tego auta, jeżeli chodzi o cały układ jezdny. Bo bardzo dobrze wybiera nierówności, jest ciche, a z drugiej strony jednocześnie takie sportowo-sprężyste, tak bym powiedział. Więc jest idealny kompromis pomiędzy codziennym komfortem, a dobrym prowadzeniem. Kia już wiele lat temu zatrudniła Alberta Birmana, czyli człowieka, który wcześniej pracował dla BMW M i tam stroił układy kierownicze i zawieszenia i to od jakiegoś czasu doskonale we wszystkich Kiach czuć. Te samochody po prostu zaczęły się prowadzić. Te samochody zaczęły doskonale sobie radzić na każdego rodzaju drodze i tak pozostało. To naprawdę jest, jak nie SUV-y jeżdżą w wielu przypadkach. Prowadzą się pewnie, bez względu na to, czy macie przód napęd, czy napęd na tył. One angażują nawet trochę kierowcę. I mam takie wrażenie, że nawet jakbyśmy tu mieli właśnie około 300 koni, to spokojnie ten cały układ jezdny dawałby sobie z tym radę. Nie ma żadnej nerwowości, jest bardzo mało podsterowności, nawet w szybciej pokonywanych zakrętach i to jest duże zaskoczenie, bo jak wsiadacie do normalnego samochodu, takiego popularnego jakimś jest Kia, to nie spodziewacie się przecież takiego prowadzenia. A ja akurat w Kijankach ten sposób prowadzenia się ich i sposób wybierania nierówności i te zawieszenia bardzo lubię i naprawdę doceniam, jak dużego postępu dokonali w ostatnich latach. Kolejny plus to skrzynia biegów, ta 7-biegowa DCT, czyli dwusprzęgłowa, bo przy spokojnej, normalnej jeździe ona idealnie, w idealnym momencie zmienia biegi, robi to mięciutko i wręcz niezauważalnie. Dodatkowo nie mamy tutaj żadnego mild hybryda, w związku z czym zdejmuję nogę z pedału gazu
i samochód nie wchodzi w tryb żeglowania, nie wyłącza mi silnika, tylko kładę nogę na pedale gazu i on od razu, chociaż delikatnie, zaczyna jechać. Nie musi wrzucać biegu, nie musi włączać silnika, więc każde położenie nogi na pedale gazu oznacza, że po prostu jadę, a nie czekam na przypływ mocy. Natomiast no, jak wcisnę pedał gazu w podłogę, no to zaczyna jechać, ale kręci już silnik do wyższych obrotów, no i dynamika jest taka normalna, tak bym to ujął. Większości kierowców, tych normalnych kierowców, w zupełności wystarczy. Ale nie ma co też tutaj oczekiwać tego, że asfalt będzie wyrywał z korzeniami. Sprytne rozwiązanie. Mamy kamery w lusterkach bocznych, bo tu jeszcze dodatkowo mamy pakiet AEB, czyli wszystkie w zasadzie systemy wsparcia kierowcy, jakie tylko są możliwe. To oznacza też kamery w bocznych lusterkach połączone z czujnikami samochodów w martwym polu. I jeżeli włączę tylko kierunkowskaz, to mi wyświetla obraz z tych bocznych kamer umieszczonych przy lusterkach na wyświetlaczu. No, wyłączy się kierunkowskaz i obraz też znika. Przydatne przede wszystkim podczas zmieniania pasów ruchu, na przykład na autostradzie albo na drogach szybkiego ruchu. Bo nie musicie nawet zerkać w lusterko, tylko podgląd na to macie tutaj na zegarach. Co mi delikatnie przeszkadza, tak podczas jazdy, jak teraz jadę i na co zwróciłem uwagę, to ta część tutaj, która jest obita plastikiem i o którą trzymam cały czas opartą nogę. Wolałbym, żeby to było jakimś miękkim materiałem obite, ale przynajmniej nie ma żadnej ostrej krawędzi, tylko jest tak obłe i tak wyprofilowane, żeby rzeczywiście w żaden punkt kolana czy nogi Was tutaj nie uderzało. Chociaż jakby było takim jakimś materiałem obite i trochę miało tam pod spodem jakiejś pianki, no to już w ogóle efekt byłby petarda. Powiem Wam, że w takim normalnym użytkowaniu, jak teraz jadę i wyprzedzam sieroty, które na 90 jadą 60 na godzinę, to nie czuć tutaj jest niedostatku mocy. Te 250 N i 150 koni do takiej normalnej jazdy wystarczą. Jak ktoś ma większe oczekiwania i lubi bardziej sportowe wrażenia, no to już bardziej chyba polecałbym wersję no właśnie nie wiem, czy tą 180 koni, bo ona jest teoretycznie trochę wolniejsza, ale może subiektywnie sprawia wrażenie szybszej. Natomiast no myślę, że którąś z wersji hybrydowych, które na papierze mają dużo lepsze osiągi, bo około przynajmniej sekundy lepsze przyspieszenie. Na przykład, a sekunda to już jest sporo, to już będzie odczuwalne. Tyle, że tam na przykład nie macie 7-biegowej bezsprzęgłowej skrzyni, tylko klasyczny automat, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast ja jestem mile zaskoczony tym, jak te 150 koni w takiej jeździe sobie dają radę. Bo naprawdę nie czuję tutaj subiektywnie niedostatku mocy. Nie boję się, że oj kurde, nie wyprzedzę, nie zmieszczę się, albo że muszę ten manewr wyprzedzania zaplanować odpowiednio wcześniej. No nawet zobaczcie, teraz jedziemy sobie równo tutaj z jakimś Renault 70 na godzinę, bo on oczywiście nie zauważył, że wyjechaliśmy z terenu zabudowanego. Cały czas jedzie 70. Tu nam się pojawia przerywana. Wbijam nogę w pedał gazu. Raz, dwa, trzy. Poszło. Więc naprawdę idzie to zaskakująco sprawnie. Jak na 150 koni, 250 Nm. I fakt, że przecież mamy kawałek samochodu. Może nie jest zbyt długi, ale za to jest przecież wysoki, dosyć szeroki, ma spory prześwit. I przy takich prędkościach na bocznych drogach zwraca uwagę też świetnym wyciszeniem. Zarówno jeżeli chodzi o komorę silnika, jak i szumy wiatru opływającego nadwozie, podwozie całe, szumy opon, które są praktycznie niesłyszalne na tym asfalcie. Teraz jedzie sobie na 7 biegu, ma 90 na godzinę i 1600 obrotów dosłownie silnik. No to teraz droga szybkiego ruchu i tradycyjnie sprawdzamy dwie rzeczy. Pierwsza to jest prędkość maksymalna. Żartowałem oczywiście. To jest zużycie paliwa przy 120 na godzinę, a dwa poziom głośności. No, powiem Wam, jest lepiej niż dobrze. Bo na betonowej nawierzchni to takie 67-68, a jak wjechaliśmy na asfalt i naprawdę bardzo zmieniły się hałasy dochodzące z opon, to było nawet 65-66, więc to są super wyniki jak na tę klasę samochodu. Subiektywnie znowu oceniając, słyszę generalnie tutaj tylko
szum opon toczących się w tym wypadku teraz po betonie. To jest 68, jak się zmienia na taki, nie wiem, gęstszy, bardziej chropowaty, to robi się z tego bardziej 69. Ale to i tak naprawdę są świetne wyniki, jak na tę klasę samochodu, a 65, 66, jak jedziemy po asfalcie, to ekstra. W zasadzie wtedy tylko szumy powietrza delikatnie opływającego nadwozia słychać. Więc za wyciszenie tutaj środka naprawdę duży plus, szczególnie, że silnika czy układu wydechowego nie słychać tutaj kompletnie. Samo zużycie paliwa, biorąc pod uwagę fakt, że nie jest ten silnik spalinowy wzmocniony tutaj żadną hybrydą, żadnym silnikiem elektrycznym, uznałbym za akceptowalne. Przy 120 na godzinę mamy 6,6 litra. I tak 6,5 do 7 litrów, jak sobie wliczymy w to spokojniejsze wyprzedzania, to będzie takim standardowym wynikiem. Jak będziemy lecieli już 140, to już będzie w okolicach 8 litrów, a naprawdę dynamiczna jazda, gdzie będzie nam się spieszyło i przy każdym wyprzedzaniu będziemy gnietli ten pedał gazu, no to już będziemy mieli zużycie paliwa bliższe 9-10 litrom i jednocześnie trzeba mieć na uwadze to, że te 150 koni przy wyższych prędkościach już wymagają dłuższego dystansu, żeby się rozpędzić na przykład od 120-140. Więc tam już będą wyższe obroty, już będziemy potrzebowali klepać mocniej ten pedał gazu w podłodze. A teraz zobaczymy, co nam poda nasze urządzenie pomiarowe pod tytułem dragi. Czyli to montujemy tutaj, to zamykamy, to otwieramy, to odpalamy. Tryb sportowy włączamy tutaj. Mamy sport, jeszcze wyłączymy sobie system start-stop. Procedura startu. O! Tu nawet nie ma co kontroli trakcji wyłączać. Ale powiem wam, nawet zrobi to subiektywnie fajnie. A obiektywnie niewiele gorzej niż podaje producent, bo 9,52, a raczej 52 setne sekundy, czyli 9,5 sekundy po prostu. A jeszcze teraz spróbuję inaczej to zrobić. No 4,5 metra to średnia zawracania całkiem niezła, czy 4,5 metra długości samochodu, co sprawia, że średnia zawracania jest bardzo przyzwoita. I jeszcze na jedną rzecz zwracam wam uwagę, nie wiem, czy to będzie słychać, jak dobrze jest wyciszony silnik tutaj pod przednią maską. I no tego oczywiście nie poczujecie, ale jak płynnie, szybciutko i miękko zmienia przełożenia ta skrzynia 7DCT. Natomiast bardzo dużo traci podczas startu, bo jest taki moment, gdzie kładziecie nogę na pedale gazu i przez chwilę nic się nie dzieje. Teraz było na przykład bez procedury startu, tylko wklepałem gaz, tam naprawdę przez 2 sekundy to się nic nie działo. Jakby on miał taką procedurę startu, że się wkręca na 2,5-3 tysiące obrotów, ale jak zdejmiecie nogę z pedału hamulca, to nagle startuje, to powiem wam, że jeszcze przynajmniej o sekundę byłoby to przyspieszenie lepsze. Spróbuję jeszcze jeden patent, mianowicie wyłączę mu całkowicie kontrolę trakcji. O, a można to zrobić i to przyciskiem po lewej stronie, tak jak być powinno. No nie, nic nie zmienia kompletnie, więc wynik będzie ten sam, 9,5-10 sekund. Jest po prostu na początku 9,69 teraz. Na początku jest bardzo zgaszony. On tak po prostu przetoczy się 2 metry i dopiero stwierdza: o kurna, to trzeba jechać, no dobra, to jedziemy. No jakby te konie tam spały, po prostu śpią sobie, próbujecie je obudzić prawą nogą, ale one absolutnie nie wstają, one śpią. Dopiero jak się auto przetoczy, to zaczyna jechać. No zobaczcie, teraz wam to jeszcze raz pokażę i to zrobię jeszcze raz z procedurą startu. No przedziwne. Można było to dopracować, naprawdę. Uwaga, gaz w podłogę. Poszło na, zobaczcie, 2200 obrotów. 3, 2, 1 i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. O, jest, zaczął jechać. Jak osiągnął te 3000 obrotów z kawałkiem. Niby moment obrotowy ma nisko poprowadzony, bo powinien być od 1500 obrotów, ale w praktyce dupa. Więc rzeczywisty czas przyspieszenia zmierzony przez nas to 9,5 sekundy i więcej nie wyciśniecie, no może te 9,4 fabryczne, jak pasażer jakiś wysiądzie albo jak będzie mniej paliwa w baku i auto będzie ciut lżejsze. Cena. W
W przypadku naszego egzemplarza Business Line, który ma już na pokładzie absolutnie wszystko, czego możecie oczekiwać nawet nie od normalnego samochodu, tylko od luksusowego samochodu, bo tutaj jest nawet wyświetlacz head-up, te rozbudowane multimedia, wentylowane fotele, tapicerka z prawdziwej skóry i z zamszu. Dodatkowo jeszcze mamy ten cyfrowy kluczyk tutaj i parę innych fajnych, sprytnych rozwiązań. Wygląda to po prostu bardzo dobrze i luksusowo. Musicie zapłacić 162 500 zł. I to jest naprawdę atrakcyjna cena. Nie rozumiem, dlaczego aż 13 trzeba dopłacić za automat 7DCT, bo gdyby to było 7-8 tysięcy, to naprawdę robiłoby nam się 170 tysięcy za bardzo dobrze wyposażony, fajny samochód. Sama Kia Sportage to jest bardzo porządne, bardzo poprawne i wyjątkowo dopracowane auto. Takie mogę śmiało scharakteryzować. Czyli auto również dla dopracowanych, porządnie zrobionych, a raczej zarobionych i normalnych ludzi. Nie odnajduję w nim emocji poza prowadzeniem, podkreślam. Jeżeli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, jest świetnym samochodem. Natomiast generalnie ja nie odnajduję w tym aucie absolutnie emocji i to auto też nie jest stworzone dla ludzi, którzy oczekują emocji. To jest auto stworzone dla ludzi, którzy oczekują fajnie zaprojektowanego, nowoczesnego wnętrza, ale jednocześnie łatwego w obsłudze. Super ten panel klimatyzacji. Ciągle mamy tutaj fizyczne przyciski do obsługi najbardziej przydatnych i najpotrzebniejszych funkcji. Kontrolę trakcji nawet z palca można wyłączyć. Na kierownicy wszystkie przyciski są super opisane. Ekrany są bardzo czytelne. Multimedia działają bardzo szybko i są też bardzo czytelne, intuicyjne w obsłudze. Dodatkowo mamy całkiem przestronną, jak na 4,5 metrowe auto, tylną kanapę. Takie fajne rozwiązania jak te gniazdka USB-C w oparciach tylnych foteli, składane środkową część do przewozu długich przedmiotów. Bagażnik mógłby być trochę większy, ale też jak na 4,5 metra długości nie ma na co narzekać. Bardzo dobre jakościowo wnętrze pod kątem zarówno materiałów, jak i pod kątem tego, jak ze sobą je wszystkie poskręcano, posklejano, połączono. Więc to jest po prostu, tak jak powiedziałem, bardzo porządne, dobrze zrobione, dopracowane auto. Wygląda fajnie, jeździ bardzo fajnie, nie ma w nim żadnych emocji, ale od Kii Sportage przecież nie tego się oczekuje. I właśnie dlatego wybiera je w tym segmencie większość, tak można powiedzieć, a przynajmniej najwięcej osób spośród wszystkich tych, którzy kupują C-SUV. I kompletnie się temu nie dziwię.